Witajcie, dzisiaj krótka historia ku przestrodze odnośnie moich przygód z zakupem w sklepie Komputronik i późniejszej zabawy z serwisem. Jeśli planujecie zakup sprzętu komputerowego, poświęćcie chwilę na obejrzenie tego materiału. Chcę Was też prosić o udostępnienie oraz łapkę w górę. Więcej wyświetleń, może ktoś się zainteresuje i zdoła mi pomóc. Zaczynamy! Ten oto GP76 był już 4 razy zgłaszany na reklamację i dalej są z nim te same problemy. Sam wiem, co jest przyczyną oraz jak można ją naprawić. Niestety nie mam dostępu do części, a serwisy sklep idą w zaparte. Poza tym, czemu mam na własny koszt usuwać wadę sprzętu, za który zapłaciłem niemałe pieniądze? Ale zacznijmy od początku. Laptopa tego kupiłem w lutym 2022 roku i była to premiera tego modelu w Polsce. Byłem też trochę pod ścianą, ponieważ planowałem przesiadkę z komputera stacjonarnego, a zakupiony miesiąc wcześniej Asus ROG Scar okazał się wadliwy. Na moje nieszczęście, jak potem miało się okazać, jedynym sklepem, gdzie dostępny on był w tej konfiguracji, czyli i9 oraz RTX 3080, był Komputronik. Sklep znany z 2 oddziałami w Krakowie, w którym co jakiś czas kupowałem coś dla swoich klientów. Dlatego szybko złożyłem zamówienie i chwilę potem model ten zniknął z oferty. Po kilku dniach dostałem informację o możliwości odbioru, więc pojechałem do ich oddziału. Na miejscu, gdy przyszło do płacenia, okazało się, że w czasie składania zamówienia załadowały się moje dane firmowe, a komputer miał służyć do celów prywatnych. Zostałem poinformowany, że nie ma możliwości zmiany. That's simply not possible. Why isn't it possible? It's just not. Why not? Trzeba by anulować zamówienie i na nowo je złożyć, a laptop nie jest już dostępny. I tutaj niestety popełniłem największy błąd, a mianowicie zamiast podejść do sprawy na chłodno, zadziałały emocje. Sprzęt był dosłownie na wyciągnięcie ręki, wystarczyło powiedzieć OK. Zapytałem jedynie, czy jeżeli będzie coś nie tak, będę mógł skorzystać z reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową i odpowiedź była pozytywna. Yes, of course. Natürlich, jawohl, absolument. Tutaj na swoje usprawiedliwienie chciałbym tylko zaznaczyć, że w tamtym czasie wielokrotnie korzystałem z tej formy reklamacji w takich sklepach jak Media Expert czy Xco i nigdy nie było najmniejszego problemu. Moja radość z posiadanego sprzętu nie trwała jednak długo, ponieważ w przeciągu 2 tygodni zaczęły się pierwsze problemy, takie jak zawieszanie się, artefakty czy czarny ekran po uruchomieniu. Po około 3 tygodniach laptop przestał się uruchamiać i nie pomagał restart BIOSu czy wyjęcie baterii i RAMu. Nie pozostało nic innego jak zgłoszenie go do reklamacji. Po wypełnieniu formularza na stronie pojechałem oddać go do oddziału, gdzie uzyskałem informację, że jeśli wypełniłem ten formularz, to już nie mogę go oddać u nich. W grę wchodzi jedynie wysyłka lub usunięcie tamtego zgłoszenia. Niestety procedura potrwała kilka dni, a do tego czasu laptop zaczął się ponownie uruchamiać, a wspomniane problemy przestały występować. Alive! It's alive! It's alive! Od tamtego czasu laptop zaczął działać prawidłowo i nie było z nim większych problemów, aż do wakacji 2023 roku, kiedy to postanowił się nie uruchomić, a potem zaczął włączać się samoistnie. Wyszło też na jaw, że mamy do czynienia ze spadkiem wydajności między 20 a 30% i wtedy po raz pierwszy udało mi się oddać go na gwarancji bezpośrednio w oddziale w Krakowie. One eternity later. Sprzęt został mi zwrócony kilka tygodni później i według serwisu zostało w nim wymienione chłodzenie, dokonana korekta absorberów pamięci i zainstalowany system. Odebrałem sprzęt i zabrałem się za testowanie. I rzeczywiście samoczynne uruchamianie się lub brak obrazu po włączeniu przestały występować, ale wydajność dalej była niższa niż po zakupie, a procesor osiągał 100 stopni przy maksymalnej prędkości wentylatorów i to w 1 sekundę po uruchomieniu testu. Przez to następowało zbijanie taktowań. Przypomina się Gigabyte G5, więc jedynym co mogłem zrobić było opisać dokładnie usterkę, przygotować zrzuty ekranu i zanieść go kolejny raz na reklamację. Ku mojemu zdziwieniu już po kilku dniach dostałem informację, że mogę odebrać sprzęt. Ale tym razem postanowiłem iść przygotowany i wyposażony w pendrive'a z programami testowymi, aby sprawdzić, czy wszystko jest OK już na miejscu. Takie sztuczki nie ze mną, Brunner. Zapominasz, z kim mówisz. Albo gadaj, o co ci chodzi, albo nie zawracaj mi głowy. Okazało się to zbędne, gdyż tym razem system nie został zainstalowany ponownie, a jedynie wymieniona pasta. Po uruchomieniu testu wyniki były jeszcze gorsze niż wcześniej, a tym co można było zauważyć, to przegrzewanie się jedynie 2 rdzeni, co prowadziło do zbijania taktowań całego procesora. Dlatego odmówiłem przyjęcia sprzętu, a pracownik sporządził notatkę. Nie pozostało mi nic innego jak dalsze oczekiwanie. The next day, Informację o możliwości odbioru otrzymałem aż podejrzanie szybko.
i tym razem nie było notatki z serwisu, a jedynie informacja, że testy przeprowadzałem w złym trybie. You serious? I dlatego miałem gorsze wyniki. Wymieniliśmy z pracownikiem komputronika sugestywne spojrzenia i uśmiechy, ponieważ to on sam był kilka dni wcześniej i wykonywał ze mną te testy. Tym razem postanowiłem zabrać laptopa, przetestować go dokładnie i nagrać ten materiał, w którym zaraz pokażę Wam, jak zachowuje się CPU po uruchomieniu testu i dołączę go do zgłoszenia reklamacyjnego. Według mnie jedynym sposobem naprawy jest wymiana procesora lub całej płyty głównej, ponieważ mogło dojść do uszkodzenia w chwili wymiany układu chłodzenia przy pierwszej naprawie. Dalej przegrzewa się jeden rdzeń i zbijane są taktowania, więc ewidentnie coś jest nie tak, bo nawet taki laptop jak Gigabyte G5 w takiej temperaturze wykazywał znaczny wzrost wydajności i spadek temperatur. A odnośnie tego, czemu nie mogę skorzystać z reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową, to dostałem pismo z działu prawnego Komputronika, że z mojego CDI-DG wynika, że prowadzę serwis i sprzedaż komputerów, więc laptop musiał być kupiony do celów związanych z działalnością. A teraz chłodne spojrzenie na tą sytuację i mała konkluzja. A mianowicie, ponieważ często piszecie mi, że nie kupilibyście Lenovo czy Acera, ponieważ trafił Wam się wadliwy egzemplarz. Uważam, że nie można wrzucać wszystkiego do jednego worka i zawsze można trafić na kiepski model lub producent ma kiepską serię. Inna sprawa, że w tym przypadku serwis wykazuje się, ujmijmy to delikatnie, małym zaangażowaniem, żeby nie powiedzieć niekompetencją. Natomiast Komputronik ma po prostu wywalone na klienta. I co pan zrobisz? Nic pan nie zrobisz. Tak więc jeśli miałbym podsumować to doświadczenie jednym zdaniem, to że zniechęca mnie ono do zakupu w tym konkretnym sklepie bardziej niż do samej marki MSI, a samego laptopa pakuję i zanuszę do oddziału. Zobaczymy, co zrobią tym razem. Do zobaczenia!